Cześć, to Marcin Wytrążek. Zapraszam na kolejne spotkanie z autoterapią, gdzie przyjrzymy się mięśniowi podgrzebieniowemu i obłemu mniejszemu, czyli mięśniom, które należą do grupy stożka rotatorów barku, bardzo często uszkodzone. Wiele osób ma z nimi problem, wiele osób doświadcza bólu barku i te mięśnie są konieczne do opracowania. Zanim przejdę do omówienia odcinka, to chciałbym ogromnie podziękować za wsparcie. I czasami tym wsparciem jest po prostu oglądanie moich filmów, czy udostępnianie moich filmów, czy danie łapki w górę, napisanie jakiegoś komentarza. Ale szczególnie mocno chciałbym podziękować tym, którzy mnie wspierają w inny sposób, stawiając mi kawę w serwisie Buy Coffee, czy wspierając mnie tutaj na YouTubie. Ogromnie dziękuję. Mięśnie podgrzebieniowy i obłym mniejszy. Mięśnie wypełniają dół podgrzebieniowy. Za chwilę będziemy szukać na sobie. Biegną do guzka większego kości ramiennej. I mięsień obły mniejszy, myślę, że to będzie widoczne, podgrzebieniowy, obły mniejszy, no niejako jest i nazwa, i uczony jest jako samodzielny mięsień, ale jak się patrzy na to, patrząc na anatomię sekcyjną, czyli jak to wygląda na człowieku, prawdziwie na człowieku, to jest w jednej powięzi głębokiej. Przyczepy niemalże te same, funkcja ta sama, więc jeżeli masz problemy z mięśniem podgrzebieniowym, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że z obłym mniejszym. Nie oznacza to, że jak masz uszkodzone ścięgno mięśnia podgrzebieniowego, to na pewno ścięgno obłego mniejszego jest uszkodzone, ale funkcjonalnie to jest jedna jednostka wykonująca rotację zewnętrzną, a jej jest w naszym życiu mnóstwo. Od grania jakąś siatkówkę, badmintona, tenisa stołowego, kierowanie samochodem, to jest ciągle niewielka, ale notorycznie utrzymywana rotacja zewnętrzna. Mnóstwo osób ma z tymi mięśniami problem i po pracy z nimi, co nie jest takie proste, ale wykonalne, można uzyskać niesamowitą poprawę w swobodzie poruszania barkiem. Oczywiście to nie jest tak, że za problemy z barkiem odpowiada tylko jeden mięsień, czy tam te dwa mięśnie, ale one są naprawdę istotne i znaczące. Trochę tak jest, że też uszkadzanie tych mięśni stożka rotatorów barku zależne jest od postawy ciała, więc odsyłam do odcinka z poprzedniego tygodnia, który mówi o budowaniu jakiegoś nawyku, świadomości trzymania pleców prosto, dlatego że w tej pozycji mniej się przeciąża bark i mniej jest problemów z uszkadzaniem stożka, natomiast w pozycji przygarbienia, pochylonej, a bywa tak, że osoby, tak jak miałem okazję obserwować jakiś czas temu na siłowni, to wiele osób trenujących siłowo, które chcą jednak mieć fajną, mocną sylwetkę, to staje w takiej pozycji. Oczywiście mówię tu raczej o osobach początkujących chyba, tak jak patrzę, ale ich jest naprawdę dużo, tych początkujących albo takich zrywających się do ćwiczeń i zaprzestających. No i to jest pozycja, w której za chwilę, jeżeli cokolwiek będziesz wykonywać, no to zacznie się uszkadzać ten stożek rotatorów, więc tu, żeby nie dochodziło do uszkodzenia stożka rotatorów, to ta pozycja wyjściowa do wielu ćwiczeń, do wielu naszych aktywności, no łopatki muszą się znajdować w tym miejscu, odpowiedni balans zębatego przedniego i tak dalej. Będziemy pracowali nad rotacją wewnętrzną. Ona jest często kłopotliwa u wielu osób. Wiele osób ma ograniczenia rotacji wewnętrznej w barku i to nie jest jakieś intuicyjne właśnie się w tę stronę rozciągać. Zawsze jest jakiś tam pomysł, tu rozciągać trochę tył, tu może klatkę rozciągać, nie wiem, tu nadgarstki może porozciągać. To nie jest takie intuicyjne i wiele osób, ogrom osób ma punkty spustowe w tych mięśniach. I punkty spustowe w tych mięśniach będą dawały dolegliwości bólowe barku, często biegnące gdzieś nawet na przód barku, więc jak ktoś mówi, że tu go ciągnie, boli, aż może na rękę, to czasami może być mylone z bicepsem, ale myślę, że punkty spustowe w podgrzebieniowym mogą być mylone z wieloma problemami. Czasami może nawet z kaletką, zapaleniem kaletki, czy jakimiś problemami ze ścięgnem. Trzeba być czujnym, jeśli chodzi o dolegliwości bólowe barku, ponieważ to uszkodzenie stożka rotatorów u wielu osób po 50 roku życia występują, ale często są nieme, czyli uszkodzenie gdzieś się wydarzyło, zadziało, ale ono już nie jest aktywne, ono już nie jest problemem. I tu może tak być, że część tych dolegliwości pochodzi z punktów spustowych w mięśniu podgrzebieniowym. Za chwilę będziemy i masowali, i rozciągali. Początek, kwestia wyczucia u siebie, wyczucia grzebienia łopatki, tak trochę łopatki, bo za chwilę poniżej będziemy układali piłkę, więc kwestia znalezienia u siebie takiej wyniosłości kostnej, niezakrytej mięśniami tutaj. Właśnie powyżej jest trapezjus czworoboczny grzbietu i nadgrzebieniowy, poniżej
będziemy mieli mięsień podgrzebieniowy, trochę przykryty tylną częścią naramiennego, ale nic się tej tylnej części naramiennego nie stanie, jeżeli będzie masowana piłką. Z racji tego, że tylna część mięśnia naramiennego jest też zrośnięta bardzo często z powięzią mięśnia podgrzebieniowego, czyli de facto z podgrzebieniowym, no i też wykonuje rotację zewnętrzną, więc to jest, jeżeli masz kłopot z tą okolicą, no to tutaj tylna część mięśnia naramiennego jak najbardziej. Mało tego, będziemy w tylnej części naramiennego, czyli na torebce stawu, więc jeżeli masz takie problemy też przy okazji stawowe, przykurcz, nie ma rotacji wewnętrznej, to na pewno też ta tylna strona torebki też jest sztywna i tego typu praca się przyda, bardzo fajnie mobilizuje i ułatwia wykonywanie rotacji wewnętrznej. Więc wyczucie tutaj, bo za chwilę będziemy przykładali tutaj piłkę. Teraz kwestia wyczucia, jaka piłka. To jest relatywnie niewielki mięsień, więc może się okazać, że czasami dobrym rozwiązaniem to nie jest duża piłka, chociaż wiele osób ma gdzieś tam jedną uniwersalną. No ja zawsze zachęcam, chyba jeden z pierwszych odcinków na początku mojej aktywności to był dotyczący wielkości piłek, że warto mieć i wielkie piłki, średnie, małe, malutkie i tak dalej. No teraz może się okazać, że malutka piłka będzie bardziej prowokująca, wchodząca w włókna. Jakąś tam pracę oczywiście można wykonać dużą piłką, to jest do popróbowania jaką piłką. Teraz kwestia twardości, to też wszystko zależy od Twojego stanu. Można oczywiście mniej naciskać, bo będziemy za chwilę to wykonywali przy ścianie. Można z mniejszą siłą naciskać, a czasami można po prostu dobrać piłkę mniej twardą. Rzecz to nieskomplikowana. Kwestia wzięcia piłki, ułożenia sobie w tej przestrzeni i badania. Może dobrym rozwiązaniem jest ułożenie ręki w ten sposób, niczym na temblaku, żeby ją troszeczkę przywieźć, odciążyć i z tyłu przeszukiwać. Czyli z tyłu przeszukiwać ten obszar. Teraz to nie ma być tylko takie kulanie, bo bardzo często tak będzie, że niektóre osoby biorą tak piłeczkę i tak sobie kulają, mówią, a ja tam kulam 5 razy dziennie, te Pana techniki to nie pomagają, tylko może trzeba zwiększyć nacisk, powięź podgrzebieniowa potrafi być dosyć mocna i dosyć twarda, zwiększyć docisk i powolutku szukać takich przeskakujących, napiętych włókien. Mięśnie biegną mniej więcej w ten sposób, tak jak moja ręka jest ułożona, niczym wachlarz. Więc tutaj takie ruchy góra-dół będą świetnym rozwiązaniem. Wtedy będzie można łatwiej wyczuć przeskakujące miejsca, które jak dobrze utrafisz, to mogą być naprawdę bolesne. Jak znajdziesz takie miejsce, może być na początek bolesne po prostu, to nie będzie miejsce, które od razu generuje ból rzutowany, to po prostu zacznij się nim zajmować. Przeszukuj takie miejsce, dobra, jest jakieś bolesne, dobra, boli, to będę sobie rozcierać, nie wiem, czasami może podociskam, po chłopsku może zwrot, porozbijać te miejsca, trzeba porozgniatać, poprawić ich ukrwienie, trochę mobilność, bo staramy się mimo wszystko zgnieść te włókna, odkształcić, czyli ja tak zawsze myślę na poziomie mikro, wprowadzić biernie odkształcenie tych tkanek, czyli jakiś ruch wprowadzić do tych tkanek. To nie jest tylko kwestia poprawy ukrwienia, tylko także jakieś poruszenie tą tkanką i jak Ci się uda znaleźć miejsce, które już generuje ból rzutowany, no to już w ogóle super. Czyli jak będzie taka sytuacja, w której nagle czujesz, że tu Ci jakiś promień biegnie, albo tutaj coś odczuwasz w bicepsie, albo na szczycie barku, albo może między łopatkami, bo czasami stąd może ból promieniować między łopatki, no to super. Kwestia uczenia się, regularnego wykonywania, naprawdę bezcenne. Jeżeli trenujesz, coś ćwiczysz, dbasz o swoją kondycję, to praca z mięśniem podgrzebieniowym na pewno się opłaci. Swobodnie będą pracowały ręce, może nawet będą troszeczkę silniejsze, bo jeżeli masz punkty spustowe, to one gdzieś wpływają na osłabienie mięśni. Teraz temat niełatwy, czyli mięsień obły mniejszy, bo tu trzeba wyczuć już brzeg boczny łopatki, czyli brzeg boczny łopatki. Będziemy bardziej z boku. W tym miejscu będzie mięsień obły mniejszy. Co może nie być takie proste, a z drugiej strony może się okazać, że to będzie proste, bo niektórzy nawet może nie sięgną dokładnie na tył łopatki, gdzie jest mięsień podgrzebieniowy. Oczywiście można wyczuć w ten sposób palcami, ale nie wiem, czy komukolwiek starczy siły na więcej niż parę sekund, żeby końcówką palca tu masować, a obły mniejszy będzie z boku, więc obły mniejszy przykładamy piłkę bardziej bocznie i rozpracowujemy bok. Obły mniejszy jest mały, no ale jak to niektórzy mówią, mały, ale wariat. Może się okazać, że więcej tych napięć jest w tym mięśniu obłym mniejszym. No ja tam w podgrzebieniowym jeszcze coś czułem, w obłym mniejszym to u mnie niemo jest.
Kiedyś na pewno było gorzej, ale też odcinek nagrywam, jak to czasami wiele odcinków bywa, trochę jako przypominajka dla siebie, może znowu jakieś zwrócenie uwagi własnej głowie, że to może trzeba wrócić do tego tematu, albo czasami mnie jakiś pacjent zainspiruje, że trzeba mu to wytłumaczyć i sobie myślę, no przecież aż to chyba kiedyś omawiałem w jakiejś tam formie, no ale może warto do tego drugi raz powrócić, tym bardziej, że za chwilę jeszcze przejdziemy do ćwiczeń tego mięśnia. Tylna część torebki, tylna część, czy ścięgno w ogóle, tylna część naramiennego, więc jak wyczujesz naramienny, to już końcówka tego kompleksu, że jak patrzymy sobie na tą okolicę, końcówka tego kompleksu, będziemy się znajdowali tutaj, tu byłby naramienny, to jest naramienny, tu były włókna naramiennego, poniżej. Chodzi o to, żeby wejść w te miejsca, czyli żeby w tych miejscach powchodzić, nie wiem, do wyczucia, czy właśnie mniejsza, czy większa piłka, wszystko zależy od wielkości też Twojego barku. Tu pomijam już jakieś odczucia, wrażliwość, ale też może od wielkości barku i tutaj będzie można wejść. I to już jest moment, w którym się można bawić rotacją wewnętrzną, rotacją zewnętrzną. Czyli tam z tyłu piłka się znajduje i jest dociskana tułowiem, ciałem dociskana do ściany, jest jakiś nacisk, a tu powolutku można robić rotację wewnętrzną, powrócić. Rotację wewnętrzną, bo to będzie rozciągało te tkanki i troszeczkę pomasować na rozciągniętych tkankach, troszeczkę powrócić, więc skuteczność tej pracy będzie zależała od tego, na ile się przyłożysz, na ile się wyuczysz. To od tego będzie tylko zależało, czy ta piłka właśnie będzie dobrana. Bo jeżeli to jest tak, że Ty czujesz tylko takie, nie wiem, bezmyślne to kulanie, więcej czuję napięć od tego, że się opieram o ścianę, no to nie ma większego sensu. Tam naprawdę można coś ciekawego znaleźć, więc trochę czasu warto poświęcić. I tu można aktywnie wchodzić z rotacją wewnętrzną. Inny wariant, który będzie też sprawiał, że te tkanki będą inaczej rozpracowywane, to jest właśnie ustawienie konkretniejszego przywiedzenia horyzontalnego, czyli mocniejsze rozciągnięcie tych tkanek, dlatego że mięsień podgrzebieniowy też w tej pozycji ulega rozciągnięciu. I oczywiście ktoś pomyśli, no tak, czyli po co ja mam jakoś tak do rotacji wewnętrznej rozciągać, skoro tutaj się ten mięsień rozciąga, a ja ten mięsień rozciągam. No właśnie w życiu my raczej pracujemy nad bardziej złożonymi funkcjami i nad jakimiś funkcjami, ruchami, a nie nad mięśniami. Czyli to, że w tej pozycji się mięsień podgrzebieniowy rozciąga, to nie oznacza, że w ten sposób wypracowujesz sobie i rozciągasz też torebkę stawową nie, mobilizujesz torebkę stawową i cały staw do rotacji wewnętrznej, więc no jedno nie wyklucza drugiego. Fajnie jest popracować nad przywiedzeniem horyzontalnym i w ten sposób te tkanki mobilizować, a za chwilę schodzimy na podłogę i pracujemy nad rotacją wewnętrzną. Leżymy na boku, bym powiedział czysto na boku, bo to bywa tak, że niektórzy się kładą na plecy, niektórzy się jakoś wyginają. Piłka idzie pod spód, właśnie w te obszary, które przed chwilą były masowane i dla niektórych to będzie fajniejszy wariant masowania tych mięśni. Więc z jednej strony to może być ciekawa pozycja, może będzie, nie wiem, wygodniej, łatwiej się rozluźniać i w ten sposób szukać tam napięć, nie wiem, w obu mniejszym, w podgrzebieniowym. Druga rzecz jest taka, że tu może być wygodnie wprowadzać rotację wewnętrzną. Właśnie z tym ruchem często ludzie mają problem. Czyli też sprawdź u Ciebie, to jest, nie jest czasem tak, że masz rękę, to jest pozycja 0 i ona tylko dotąd idzie albo dotąd, nie? Że nie chce iść dalej do rotacji wewnętrznej. To tutaj z jednej strony można odkształcać tkanki, nacisk, poprawa ukrwienia, mobilizowanie tych bolesnych miejsc. To nie ma być jakaś tortura potężna i cierpienie, to ma być takie konstruktywne, czyli pobolewa, ale czujesz, że to nie jest destruktywne. To nie jest tak, że coś Cię uszkadza, coś jest nie tak. Pamiętaj, że zawsze chodzi o Twoje zdrowie. Jak się wahasz, czy coś zrobić, to po to są specjaliści, skontaktuj się z lekarzem, może z fizjoterapeutą i dowiedz się, czy to dla Ciebie jest słuszne. Pamiętaj, że to jest komunikat w jedną stronę. Ja nie mogę z Tobą przedyskutować Twojego stanu zdrowia i tak dalej. Niektórzy oczekują, że powie Pan, mnie boli w tym miejscu, i co ja mam robić? No, a ja sobie myślę, a skąd ja mam wiedzieć? No, nie mam dostępu przez monitor, nie jestem cudotwórcą, tylko bym powiedział uczciwie pracującym fizjoterapeutą, który no jednak musi poruszać, dotknąć, zobaczyć, a i też ma ograniczone możliwości oddziaływania na ciało. Dobra, wracamy do tego. Rotacja wewnętrzna, czyli tu już można troszeczkę zacząć rozciągać, tam z tyłu masować. Za chwilę może przełożyć piłkę w inne miejsce, tu wykonywać rotację wewnętrzną, nawet lekkie rozciąganie. I to właśnie różne miejsca, tu szczególnie bezcenne i ciekawe to jest właśnie w obszarze torebki stawowej, czyli z tyłu barku. Tu możesz poczuć nieraz, ja też trochę czuję, że
no tam by się przydało porobić, to nie tylko nagrać odcinek może, ale rzeczywiście w ramach przypomnienia gdzieś tam podświadomość się domagała pracy z tym i tu powolutku robimy rotację wewnętrzną i tam na torebce stawowej robota, teraz na takiej naciągniętej trochę, no i też tylnych włóknach mięśnia naramiennego i ścięgnie mięśnia podgrzebieniowego, obłego mniejszego, tu powolutku rotacja wewnętrzna. Poświęć na to parę minut, czasami może to być 10-15 minut na stronę, nie? Takiego masowania. Bardziej, że myślę, że widzisz, ja też czuję jakieś tam napięcia, sztywności, trochę to jest tkliwe, ale że ja jestem w stanie ładnych parę minut z takim naciskiem tutaj pracować. I ostatnie zadanie, czasami może dobry wariant, to położenie poduszki pod głowę, tak dla zrelaksowania się. I będziemy robili relaksację poizometryczną. No więc jak relaksacja poizometryczna, no to może do tego poduszka dla relaksu. Bark ustabilizowany, czy łopatka jest to dociśnięta, ustabilizowana. Ustawiamy rękę w skrajnej pozycji rotacji wewnętrznej. I teraz będziemy robili napięcie w tamtą stronę do rotacji zewnętrznej, ale izometrycznie. Czyli trochę napinamy te mięśnie, podgrzebieniowy, obły mniejszy, tylną część naramiennego. Trzymamy kilkanaście sekund. Bierzemy wdech, się wyluzowujemy. Nie wyluzowujemy tylko lewej ręki, bo lewa ręka delikatnie dociska. To nie może być bolesne, może być przyjemne, ewentualnie delikatne rozciąganie, więc jeżeli masz może jakieś aktywne uszkodzenie ścięgna, no to musisz to robić bardzo delikatnie, prawie że nie pogłębiać tego ruchu. A jeżeli nie, no to po prostu skup się na odczuciu rozciągania. Będzie takie ciekawe, bo to jest ciekawe rozciąganie w głębi stawu, ale ciągle przyjemne. I znowu, napięcie do rotacji zewnętrznej, czyli staram się wrócić przed ramieniem do pionu, ale to jest skurcz izometryczny, ja go blokuję. Kilkanaście sekund. I z wydechem się relaksuję, luz. I pomalutku pogłębiam. Relaksuję się, więc nie spieszymy się z kolejnym napięciem. No i znowu możemy zrobić napięcie do rotacji zewnętrznej. Trzymamy kilkanaście sekund. Dyskusyjny z jaką siłą, nie musi być jakaś duża, ale żeby było napięcie. Trzymamy. I z wydechem się rozluźniamy, a ta lewa ręka pogłębia, dociska. Nie wiem, 3-4 powtórzenia można zrobić. Delikatnie odpuścić, albo można też, tylko to nie wiem, czy to wystarczy, pobawić się w napięcie przeciwne, tylko czy kilka sekund napięcia przeciwnego coś da. Ja zawsze mam z tym wątpliwości. Raczej jestem fanem tego, nawet można było wrócić jeszcze do masowania piłeczką, że no jeden element to jest rozbijanie, porozgniatanie tkanek, ukrwienie, w pewien sposób jakieś modulowanie tego bólu, znieczulenie. Dzięki temu łatwiej, swobodniej się tą rotację wykonuje. Tam mniej aktywne są te punkty spustowe. Później można sobie biernie porozciągać, ale to chyba nie jestem odkrywczy w tym, że biernie to nie za wiele mózg zapamiętuje. I za chwilę można się pobawić ćwiczeniami tutaj. Czyli, że zacząć po prostu wykonywać ten ruch, starać się tam sięgnąć dłonią może, pójść do dołu, może trochę w formie wspomaganej, że ja jadę, próbuję, no ale pracuję nad tym zakresem ruchu, więc nie mogę, to sobie trochę docisnę i powolutku jadę, żeby czynnie to zacząć używać. Możesz oczywiście też wziąć jakąś tasiemkę tam do ćwiczeń i z taśmą do ćwiczeń trochę popracować. Szczególnie jeżeli może trenujesz siłowo i dużo rzeczywiście jest tej pracy do rotacji zewnętrznej, a w rotacji wewnętrznej nie ma pełnych zakresów, no to tutaj można by było też troszeczkę siłowo popracować nad tymi rotatorami wewnętrznymi, ale nie tylko chodzi, że nad rotatorami wewnętrznymi, bo można było tylko dotąd pracować, hop, i też rotatorami wewnętrznymi, tylko chodzi o pracę z rotatorami wewnętrznymi z jednoczesnym pójściem z tym ruchem w stawie do rotacji wewnętrznej, tak żeby proprioceptory, torebka stawowa też pracowały już w rotacji wewnętrznej. Jest to bardzo ważny temat. Wiele osób pracujących nad barkami, nad swoją sprawnością, nad dolegliwościami bólowymi nie pracuje uczciwie i rzetelnie z podgrzebieniowymi, więc tu naprawdę warto jest się postarać. I teraz od teorii do praktyki jest kawałek, bo
Wydaje mi się, że wszystko dokładnie wytłumaczone, ale naprawdę trzeba się wystarać, żeby tam rzetelnie w te włókna mięśnia podgrzebieniowego wejść. Może rzeczywiście, tak teraz sobie myślę, to dobry wariant się pouczyć też opuszkami palców. No jeżeli druga ręka, jej sprawność pozwala na to, żeby wyczuć te włókienka mięśnia podgrzebieniowego, no i lecimy do akcji. Z jednej strony praca piłką. Myślę, że czasami lepiej to zrobić raz, a 2-3 dni dać sobie przerwy, niż tam trochę dziubać przy okazji oglądania jakiegoś filmu, plus ta praca nad rotacją wewnętrzną. No bo z tą rotacją wewnętrzną u osób z problemami z barkiem jest naprawdę krucho. No i pamiętamy o tym, że to jest element całej układanki równowagi pomiędzy mięśniami, więc jeżeli chcesz mieć sprawny tamten mięsień, to i piersiowe powinny być rozluźnione i rozpracowane. I znowu w teorii wiele osób to wie, a później jak do mnie przychodzą, jak się ten mięsień dotyka, testuje jego długość, to bywa z tym krucho. Więc tutaj, żeby też podgrzebieniowy nie był tak przeciążany, obciążony, to praca z mięśniami piersiowymi, no i rotatorami wewnętrznymi dla równowagi jak najbardziej wskazana. No dobra, tyle na dziś, do zobaczenia następnym razem. Cześć!